Cześć, witajcie w moim kolejnym vlogu. Dzisiaj jest poniedziałek, drugi dzień pracy po urlopie macierzyńskim. Właśnie odwiozłam Eryka do żłobka i jestem pod jego żłobkiem. Dzisiaj jest bardzo zimno, jeżeli chodzi o tą część Anglii. Jest -4 stopnie, jest śnieg. Tutaj, gdzie mieszkam, w Southampton, czyli na południu Anglii, śnieg jest raczej nieoczywistą częścią pogody, że tak powiem. I jest bardzo ślisko. W Anglii raczej nie spotkałam się, żeby ktoś miał opony zimowe, więc jest bardzo ślisko. Mam nadzieję, że bezpiecznie dojadę do pracy. Trzymajcie kciuki. Ja jestem pod żłobkiem i czekam na Eryka, jeszcze śpi, jest godzina 14. Pani powiedziała mi, że poszedł spać o 13:20, więc czekam, mam nadzieję, że obudzi się za niedługo. Żłobek Eryk ma wykupiony na full time, czyli od godziny 8 rano do godziny 18, ale ja umówiłam się z moją menedżerką, że te pierwsze dni będę kończyć pracę wcześniej, bo normalnie będę kończyć pracę o godzinie 16, ale tak jak powiedziałam, te pierwsze dni będę kończyć trochę wcześniej, ponieważ nie chcę go tak zostawiać od razu na cały dzień, także myślę, że to będzie i dla niego, i dla mnie taki, nie wiem, wstęp do żłobka. Chcę, żeby pomału wdrażał się w nowe środowisko, a nie tak od razu, wiecie, na pełny etat od rana do wieczora, do popołudnia. Mam nadzieję, że obydwojgu mi jemu to pomoże. Troszkę łatwiej się po prostu przystosować do nowego trybu życia, bo wcześniej cały czas był ze mną i ja byłam z nim, więc jest trochę trudno. Mam nadzieję, że z czasem będzie lepiej, przynajmniej tak mówią znajomi, że z czasem jest trochę lepiej. Cały czas obserwuję żłobek, bo ja jestem na zewnątrz, nie ma za bardzo miejsca, żebym mogła czekać w środku, więc powiedziałam paniom, że będę na zewnątrz i żeby pomachały mi przez okno, jak Eryk się obudzi, ale na razie jeszcze nikt nie macha, więc czekam sobie i tutaj gadam do Was. Wczoraj nie udało mi się zbyt wiele nagrać, mam nadzieję, że dzisiaj będzie troszkę lepiej, ale wybaczcie, przystosowanie się do nowego trybu życia jest dosyć ciężkie. Dzisiaj jest trzeci dzień mojego powrotu do pracy. Wcześniej jak pracowałam, to siadałam na sofie po pracy, wiecie, taki chill, a teraz nie ma tak, teraz jest Eryk i nie mogę już sobie tak usiąść na sofie i po prostu pochillować. Teraz mam obowiązki, jestem mamą i jest tak trochę inaczej. Może to dziwnie zabrzmi, ale po prostu muszę się przystosować do nowego trybu życia. Najpierw było tak, że tak jak powiedziałam, po pracy totalny chill, później urlop macierzyński, czyli cały czas w domu, a teraz praca, opieka nad małym, także mam nadzieję, że kilka tygodni i wszystko będzie ok, przynajmniej tak mówią mi koleżanki z pracy, które też są w bardzo podobnej sytuacji, to znaczy były w podobnej sytuacji, teraz już minął jakiś czas, odkąd wróciły do pracy. Czekam na Eryka już 40 minut, trochę tu zimno, ale cieszę się, że ma dobry sen, bo śpi już godziny 15, jakoś tak, godzinę 20, nie wiem ile jeszcze tutaj będę czekać. Bardziej opłacałoby mi się chyba jechać do domu, tak naprawdę, ale poczekam sobie tutaj jeszcze, bo chcę być od razu przy nim, jak tylko wstanie. Wtedy pojedziemy do domu, nakarmię go i będziemy się razem bawić. Jak robiłam Amerykę, zjadłam szybko obiad i idziemy na szybki spacer, żeby wykorzystać jeszcze dzień, bo za jakąś godzinę będziecie. Witajcie w kolejnym dniu. Ja zaraz zaczynam pracę. Zrobię sobie tylko jeszcze kawę i jestem gotowa do działania. Dzisiaj pracuję z domu. Przed odprowadzeniem Eryka do żłobka byliśmy jeszcze u lekarza na takie kontrolne badania płuc po RSV. Plus dodatkowo, nie wiem czy to jest problem, ale wydaje mi się, że tak. Często ma tak, że oddycha szybko
i nagle jest kilka sekund stop i bierze taki duży wdech, więc chciałam to skonsultować. Będziemy mieć wizytę z pediatrą, ze specjalistą. Muszę poczekać oczywiście na tą wizytę. Pani powiedziała, że lista oczekujących to jest około tak miesiąc, więc mam nadzieję, że za około miesiąc zobaczy nas specjalista. Jeżeli nie, to pewnie będę musiała zarezerwować jakąś prywatną wizytę, bo wiadomo, dziecka zdrowie jest najważniejsze i nie chcę czekać. Jeżeli to jest miesiąc, jest ok, ale jeżeli okaże się, że to jest trochę dłużej, to wiadomo, prywatnie. Także ja robię sobie kawę i siadam do pracy, bo o 8:30 zaczynam, a już jest 8:25. Właśnie obejrzałam mój filmik i zobaczyłam, jak fantastycznie wyglądają moje włosy. Mam tysiące baby hairów. Jak byłam u fryzjera miesiąc temu, to fryzjerka powiedziała mi, że mam bardzo dużo baby hairów na całej głowie, więc jeżeli one odrosną, to będę miała ogromną czuprynę. Na razie to wygląda tak, że po prostu jest tego, o, tak wyglądają moje włosy. Tak, właśnie tak. Mogę sobie zrobić, tak, są trochę dłuższe, ale mogłam sobie zrobić tutaj taką, wiecie, sexy grzywkę. Także fantastycznie. Jestem ponad 9 miesięcy po porodzie i tak to właśnie wygląda. Muszę sobie zrobić chwilę przerwy od komputera. W ogóle dalej mam zatkany nos. Nie wiem, jak długo to potrwa. Ja mam problem z przegrodą nosową. Pewnie możecie zobaczyć na filmikach, że mój nos oczywiście nie jest prosty. I jedną dziurkę mam mniejszą, drugą mam większą. Przez to też mam problemy z zatokami. I miałam mieć operację tutaj w Anglii właśnie na zatoki, na prostowanie nosa, czyszczenie zatok, ale po roku czekania na wizytę z chirurgiem okazało się, że ta operacja od września 2024 nie jest już refundowana, więc mogę sobie tylko pomarzyć o lepszym funkcjonowaniu mojego nosa. Wygląda to tak, że zawsze jak jestem przeziębiona, nie mam jakichś większych problemów z gardłem. Wszystko po prostu idzie na zatoki. Zatoki mnie bolą, są zatkane i męczę się z tym już bardzo długo. Zawsze tak jest, że minimum miesiąc, czasem 2 po chorobie mam jeszcze problemy z zatokami. Także byłam chora w grudniu, na początku grudnia, później byłam chora podczas świąt i teraz już jest wszystko ok, ale zatoki niestety dalej mnie bolą. Właśnie skończyłam robić jedno ze szkoleń, które muszę zrobić po powrocie do pracy. W Polsce pewnie też tak jest. Po powrocie do pracy, jak ma się taki dłuższy okres przerwy, to trzeba oczywiście zrobić od początku wszystkie szkolenia. Wszystkie szkolenia mają też datę ważności i mimo tego, że niektórych tak naprawdę nie musiałabym robić po powrocie po urlopie macierzyńskim, to jednak w tej firmie pracuję już prawie 4 lata, jakoś tak. I po 3 latach trzeba odnowić te szkolenia, więc ja tak naprawdę muszę zrobić teraz wszystkie szkolenia. Są to szkolenia, wiecie, takie informatyczne, BHP, środowiskowe. Wszystkie szkolenia są online, więc teraz wykorzystam czas, że mam pracę z domu, siedzę sobie i robię właśnie te szkolenia. Zostało mi jeszcze, niech sprawdzę, 2, więc tak naprawdę już prawie koniec. Miałam do zrobienia chyba 6 albo 7. Dzisiaj zakończę już proces szkoleń, więc będę mogła wrócić do pracy, tak wiecie, normalnie. O nie, jeszcze muszę sobie odnowić jedno szkolenie, Mental Health First Aid. Ja robiłam je 3 lata temu i właśnie co 3 lata trzeba je odnawiać. Nie muszę robić całego szkolenia, ale takie odnowienie, wiecie, takie przypomnienie informacji. Będzie to szkolenie trwało pół dnia też online, więc pewnie sobie zarezerwuję też pracę z domu w ten dzień, kiedy będę miała szkolenia, żeby po prostu nie siedzieć w biurze. Jakoś wolę szkolenia robić w domu, bo wtedy jestem skupiona, nikt do mnie nie mówi. Wiecie, jest tak spokojnie, nie muszę się po prostu odrywać, więc zazwyczaj jak mam jakieś szkolenia online, to po prostu wtedy pracuję z domu, tak jak właśnie dzisiaj. Tak jak możecie zobaczyć, zostały mi jeszcze 2 szkolenia i koniec.
I żeby nie było, po każdym treningu czy też szkoleniu muszę zrobić test sprawdzający moją wiedzę. A tutaj jest potwierdzenie, żeby nie było. Nakarmiłam mojego storczyka wodą, więc teraz mogę go przenieść do doniczki. Chyba muszę zmienić doniczkę na trochę większą, ale na razie musi być w tej. Muszę kupić jakąś. Tak się prezentuje mój storczek. Troszkę kwiatków mu opadło tutaj na tej łodyce, ale tutaj mamy nową, więc rośnie pięknie. Mam nadzieję, że za niedługo będą nowe kwiatuszki. A tak prezentuje się na parapecie. Ale mamy dzisiaj słoneczko. Storczyka dostałam już kilka lat temu od kolegi na urodziny. Ja ogólnie jestem fanką zielonych roślin, jak pewnie mogliście zobaczyć i możecie zobaczyć na moich vlogach. Często za mną jest pełno roślin, tak samo jak tutaj, właśnie takich zielonych, zwykłych roślin, nie kwiatów. Ale tego kwiatka dostałam i oczywiście dbam o niego i pielęgnuję. Dzisiaj nawet mam bigos, polski bigos, który zrobiłam chyba 2 miesiące temu jakoś tak, ale oczywiście go zapasteryzowałam, więc jest dobry, czeka na mnie w słoiku. Nie chce mi się dzisiaj gotować, to znaczy nie mam za bardzo czasu, wczoraj nic nie ugotowaliśmy z Dominikiem, a dzisiaj pracujemy obydwoje, więc to jest najlepszy czas, żeby otworzyć ten słoik. Eryk je w żłobku, więc nie muszę dla niego gotować nic. Zrobię mu tylko jakąś kolację wieczorem, jak wróci, to znaczy jak go przyprowadzę. Jest to duży plus, że ma on jedzenie w żłobku, ponieważ nie muszę myśleć, co mu przygotować. Oczywiście zawsze sprawdzam, co mają w żłobku. Wszystko też skonsultowałam z panią, która opiekuje się Erykiem, to znaczy co chcę, żeby Eryk jadł, a czego nie chcę, żeby jadł, bo oczywiście wiadomo, nie chcę, żeby jadł żadnych cukrów, żadnej soli, ponieważ nie ma on jeszcze nawet roku. Ja ogólnie też nie używam cukru i soli w domu, dlatego też nie chcę, żeby Eryk się przyzwyczajał i jadł takie rzeczy poza domem. Jest jeszcze malutki, więc takich rzeczy nie powinno się dzieciom dawać, jak oczywiście każda mama wie. Dlatego też nie chcę, żeby Eryk takie rzeczy też jadł. Więc ja zrobię sobie bigosik, odgrzeję sobie bigosik i jeszcze trochę popracuję, a później idę odebrać Eryka ze żłobka. Mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie spał, nie będę musiała czekać na niego prawie godzinę, tak jak to było wczoraj, ale oczywiście jeżeli będzie spał, no to wiadomo, poczekam. Później idziemy na jakieś szybkie zakupy, bo musimy wymyśleć i zrobić obiad na jutro, a lodówka pusta. Wróciliśmy już z Costco, Eryk śpi, ma swoją 3. drzemkę. Ostatnio miał tylko 2 drzemki, ale dzisiaj jest bardzo zmęczony i ma 3 drzemki. Chciałam Wam pokazać, jaką przekąskę kupiłam sobie w Costco. Kupiłam sobie coś takiego, takie Seaweed Bites, bo niestety nie ma moich ulubionych seaweedków, które kupowałam wcześniej. Już 4. raz jestem w Costco jakoś tak i ich nie ma. Teraz właśnie znalazłam te. Próbowałam je, nie smakują w ogóle podobnie jak te poprzednie, ale muszę się zadowolić tymi, bo nie ma tamtych. Nie wiem dlaczego. A będę musiała napisać do Costco, żeby wrócili moje ulubione seaweedki, żeby z powrotem były w Costco i mogłabym je kupić, bo naprawdę były prześwietne. Pokazywałam Wam je już w niektórych moich filmach. Zabieram się za rozpakowywanie zakupów. Kupiliśmy takie podstawowe produkty, więc nie będę Wam tego wszystkiego pokazywać. Ręczniki papierowe, papier toaletowy, płyn do mycia naczyń, jakieś jedzenie, mrożonki. Już wiele razy Wam pokazywałam, co kupujemy zazwyczaj w Costco, więc żebym pokazywała to kolejny raz, bo nie wiem, czy to w ogóle Was interesuje, taki Costco haul. Rozpakowujesz zakupy z Costco? Eryk?